To ja w międzyczasie zapytam, co trzeba teraz zrobić. Co teraz namieszane jest? Przyciąć coś albo... No to chwilowo jak są przycięte siatki do szpalet, to na razie... Dobra, to na razie mam wolne, więc... Kilkanaście lat temu w tym miejscu powstała nasza kaplica, okazała się już za mała, w związku z tym trzeba było ją trochę rozbudować. No i ten budynek, który tutaj powstaje już jakiś czas, to będzie nowa kaplica ewangelicka w Białymstoku. Z budynku z zewnątrz bardziej przypominający kościół niż ten budyneczek, który mamy teraz, drewniany, nieduży obok. Będzie to miejsce, gdzie więcej osób może przyjść, więcej osób może spotykać się przy słuchaniu Słowa Bożego. Będzie skromniutka w tym sensie, że jakby najważniejszą rzeczą, która jest w budownictwie sakralnym ewangelickim, to kwestia możliwości słuchania słowa. Dlatego też jak się popatrzy na kościoły ewangelickie, to najważniejszą zasadą, jeśli chodzi o stronę architektoniczną, jest to, żeby mówione kazania były dobrze słyszane i to słowo docierało do człowieka, dlatego to jest priorytet. Oczywiście w różnych okresach te budynki były mniej lub bardziej zasobne w detale. No i na przykład takie kościoły powstające w baroku, jak nasze perełki UNESCO w Jaworze czy Świdnicy, zwłaszcza w Świdnicy, mają mnóstwo takich różnych rzeczy. Natomiast no to była tamta epoka. Dzisiaj mamy trochę mniej parcie na jakieś detale, ozdobniki. Stąd będzie rzeczywiście prosta w konstrukcji, prosta w wykończeniu. Nie, dwie są, tu są dwie. Znaczy tu są przycięte trzy. Tylko trzeba się popatrzeć, bo ta środkowa ma z dwóch stron trochę krzywy nie? Bo tam nie zawsze poszło idealnie. Mam nadzieję, że jesienią będzie wtedy okazja świętowania 20-lecia reaktywowania parafii naszej w Białymstoku. Jak się nie uda jesienią, to będzie wiosną, będzie okazja 415. Rocznicy powstania naszej parafii. No, zobaczymy. Z fachowego punktu widzenia nie wiem, jak to się nazywa. Robimy elewację, więc mam nadzieję, że już wkrótce budynek z zewnątrz będzie wyglądał tak jak będzie wyglądał. Natomiast zaczynamy tak zwaną wykończeniówkę. Mam nadzieję, że to nas nie wykończy. Już mamy swój mały domek, dlatego że w tej małej drewnianej części zawsze żartuję, że Japończycy się u nas miniaturyzacji uczą, dlatego że mamy 23 metry powierzchni użytkowej i jest tam mieszkanie, w którym się mieszczą 3 sypialnie, salon, kuchnia i łazienka. Tu będzie ciut więcej, 70 metrów mniej więcej, więc w stosunku do tych 25 to 3 razy więcej. Chyba, uwaga, mogę. Wiem, gdzie zawieźć, do tej. W starej części będzie sala szkółkowa, tak równolegle dla nabożeństw dla dorosłych odbywają się też nabożeństwa dla dzieci i tak zwana szkółka niedzielna, która w naszej parafii miewa czasem, że połowa jest właśnie dzieci na szkółce, połowa to dorośli w czasie nabożeństwa. Zwykle mniej więcej 1/3 to są dzieciaki, więc jakby mamy bardzo młodą parafię. Więc w tej starej części jest pokój szkółkowy, będzie też pokój gościnny. Ktoś, kto będzie się chciał zatrzymać w Białymstoku, będzie miał taką możliwość. Na tym terenie mamy ponad 50 parafian plus około 20 osób, które formalnie nie należą do kościoła, natomiast przychodzą, są sympatykami tak zwanymi. Także powiedzmy, grupa liczy około 70 osób.
Z teologicznego punktu widzenia nie używamy terminu świątynia, dlatego że święte jest wszystko to, co należy do Pana Boga. To jest tylko budynek, w którym się spotyka kościół, spotyka się zbór, czyli lokalna część tego kościoła, która jest święta dlatego, że należy do Boga i w tym sensie ten budynek też jest świątynią. Natomiast nie jest sam w sobie czymś świętym. Jest po prostu wykorzystywany przez świętych, którzy się gromadzą, żeby wsłuchiwać się świętego. Ekipa jest wspaniała, Śląsk Cieszyński. Połowa z tej ekipy już tutaj położyła więźbę na tym budynku, także mają już doświadczenie tutaj i przyjechali w swoim wolnym czasie pomóc nam, także... O, przepraszam. Mi najbardziej pasuje Tomek, ale to jest kwestia moja indywidualna. Natomiast w XVI wieku luterańscy duchowni określali siebie, nazywali siebie księżmi. Tytuł pastor funkcjonował w odniesieniu do proboszcza i stąd mamy na przykład XVI-wieczne książki, tak zwane postyle kazania, gdzie mamy kazanie księdza, tam imię, nazwisko, pastora z Wilna na przykład. Więc formalnie jest ksiądz. Osobiście żartuję, że wolę pastor, dlatego że tytuł ksiądz to tytuł książęcy. Tytuł pastor to z języka semickiego, z hebrajskiego tytuł królewski, ale to oczywiście żart. Natomiast obie formy są z takiego formalnego punktu widzenia, forma ksiądz jest poprawna, ale pastor jest jak najbardziej okej. Ktoś mi powie ojcze, to też się nie obrażę, natomiast szczerze mówiąc nie kojarzę, żeby to funkcjonowało jakoś tak powszechnie wśród naszych. Wśród protestantów, wśród ewangelików.